Witam Was. Witam wszystkich na naszym dzisiejszym spotkaniu ludzi dotkniętych złym feedbackiem. Chyba każdy z nas spotkał na swojej drodze osoby, które wykorzystały jakiś wrażliwy moment, żeby zranić nas jakąś niesprawiedliwą i złośliwą krytyką. Mamy dzisiaj wielkie szczęście, ponieważ znajdujemy się w Instytucie Lamparta i są z nami specjaliści, którzy zajmują się leczeniem urazów pofeedbackowych. W takim razie kto zacznie? Może Konrad? Konrad, opowiedz nam, co ci się przytrafiło. Ja od zawsze lubiłem tańczyć. No i w podstawówce, jak byłem młodszy, to zgłosiłem, mimo że się bardzo wstydziłem, to zgłosiłem się na konkurs taneczny. Przygotowałem sobie taką prostą choreografię do afrykańskiej muzyki. To szło jakoś tak. Hey, hey, safalama, hey, hey. Pierwszy to jest zawiązanie grupy, czyli wybór osób, które muszą być pewne, że Ty je naprawdę wybrałeś. I drugim etapem pracy jest budowanie relacji. Trzecim etapem pracy jest praca i czwartym etapem pracy jest rozwiązanie grupy. I to też jest bardzo ważne, dlatego że ludzie się pod koniec planu mają tendencję, żeby się kłócić strasznie, bo czują, że się za chwilę rozstaną, więc to ułatwiają rozejście. I tak jest na przykład pod koniec liceum, tak jest pod koniec studiów, w różnych grupach te procesy zachodzą. I teraz ja mówię o tym etapie, który jest budowaniem relacji, który trwa tak długo, bo to jest, my operujemy bardzo różnymi słownikami, bardzo różnymi dla nas słowa znaczą bardzo różne rzeczy. Mi się wydaje, że to jest trochę niemożliwe poznać drugiego człowieka w ogóle, więc opowiadanie sobie, co to znaczy dla mnie szybko, co to znaczy dla mnie matka, co to znaczy dla mnie przerwa, co to znaczy dla mnie, to było, nie wiem, no niespecjalnie o tym myślałem, czy się uczymy całych swoich łańcuchów reakcji i aktorzy muszą czuć się bezpiecznie, więc muszą poznać Twój słownik, a Ty musisz poznać ich słownik. I to się nie dzieje w ciągu 2 dni. To się zawsze będzie działo w 3 tygodnie, to jest taki moim zdaniem minimum, nie? I próby to nie jest często to, że ktoś wstaje i podaje dialog. Próby to jest, jak ludzie ze sobą są w samochodzie, jadą na lokację, są na tej lokacji, niekoniecznie tam próbują. W podstawowej wersji mamy jednego aktora i jednego widza. Przez to, że chcemy robić coraz większe rzeczy, to nagle rozdwajamy się. Zostaje aktor, reżyserkę. Kiedy robimy to na podstawie jakiegoś tekstu, pojawia się osoba trzecia, czyli autorka tego tekstu, czy autor. Następnie pojawia się przy tym ktoś, kto będzie robił muzykę, scenografię, kostiumy i to się rozumie, ale to jest nadal jedna osoba, która się rozjechała. Tylko że my widzimy tyle. Nie? Czyli, że to jest 5 osobnych osób. I teraz
to, co trzeba, jakie ćwiczenie trzeba wykonać w głowie, to jest to, żeby odkryć, że pod spodem to jest nadal jedna osoba. Czy chcemy tego, czy nie. I że wpływamy na siebie. Jeżeli to nie jest uświadomione, to trzeba to stworzyć. Znaczy, jeżeli to stworzyć to coś, co będzie nas wszystkich łączyło, czyli musimy się porozumieć, dogadać, co to jest to wspólne, musimy się co do tego ustalić funkcje, zgadzać się z tymi funkcjami lub nie, lub mówić sobie, że jesteśmy wszyscy równi. I to jest cała paleta możliwości. I teraz znowu dwie różne postawy. Mogę próbować wpływać na kształt tego dialogu wieloosobowego, czyli zacząć narzucać jakieś swoje propozycje, które będą pomagały moim zdaniem jakby zjednoczyć to. Jednocześnie będzie to wchodzenie w kompetencje pewnie tam różnych osób. Albo druga skrajna wersja, można bez słowa odpowiedzi po prostu zgodzić się na to wszystko. W jednym momencie mogę bardzo twardo postawić na swojej kreatywności, na swoim woli stworzenia czegoś, że to ma być tak, a nie inaczej, a w tym samym projekcie daję prawo reżyserce, żeby przyszła i powiedziała, pytam wręcz, powiedz to zdanie, jak według Ciebie powinno być powiedziane? Ja mówię, dan, 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 dan. Okej. I mogę powiedzieć dan, 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 dan. Tyle. Dlatego, że to jest nasze wspólne i teraz chodzi o to, te rzeczy są po prostu, tak mi się wydaje, genialne, które w trakcie pracy nad którymi udaje się osiągnąć harmonię. To jest to 90% energii, której uderza w widza, a dopiero na tej fali pojawiają się tematy, jakiś komunikat. Ale ten główny komunikat, który się wydarza albo nie, to jest właśnie to poczucie harmonii, współpracy. Co jest dla mnie najistotniejsze w pracy w grupie i to jest w ogóle chyba najważniejsza tajemnica tego zawodu. Oczywiście to bardzo łatwo brzmi, to jest bardzo proste, to jest banalne wręcz, ale jest właśnie najtrudniejsze, bo zaraz powiem, o co mi chodzi, ponieważ do tego, żeby osiągnąć tego odpowiedni poziom czy zdolność do tego, o czym mówię, trzeba jakby to jest funkcją pewnego rodzaju spokoju czy ufności, wiary, pewnego rodzaju zrelaksowania, braku tego autocenzora. O co chodzi? Mam na myśli słuchanie. Uważne słuchanie. Uważne słuchanie to nie jest tylko słuchanie słów, tylko intencji tego i żaden dialog ani w kinie, ani w teatrze nie ułoży się dobrze, jeżeli partnerzy siebie nie słuchają albo słuchają siebie w taki sposób pasywny, to znaczy polegający wyłącznie na tym, że ja już kiedy coś robi, czy zwraca się do mnie partner czy partnerka, a ja już sobie tam szykuję tą ripostę. Że ja już ją jakby z góry wiem, no oczywiście, że wiem, bo znam tekst na pamięć, ale w jakim sensie trzeba o tym tekście zapomnieć, ale nie zapomnieć o nim dosłownie, tylko mentalnie, mentalnie, tylko emocjonalnie. Posiadać taką zdolność pewnego rodzaju świeżości, mimo tego, że powtarza się to ileś razy, że nie odpowiada się w sposób automatyczny, w sposób jakby przewidywalny, w sposób też wzięty gdzieś z jakiegoś takiego słuchu ogólnego, z jakiejś ogólności, tylko że to jest szczególne, partykularne, że to jest tu i teraz. I kwestia i riposta dzisiaj, ta dzisiejsza, jutro zabrzmi kompletnie inaczej, więc trzeba być bardzo tu i teraz. To nie polega też na tym, że się po prostu tępym, szklanym przeźroczystym, takim niewidzącym wzrokiem na partnera, tylko że go słucham istotnie. To jest takie też określenie Janka Peszka. On był moim profesorem i to jest bardzo cenna lekcja. Przede wszystkim to, co nas łączy, to jest pewnego rodzaju intuicja. To jest intuicja, to jest energia, twoja energia, moja energia, nie ta, która jest na siłę po prostu w jakimś wymuszonym geście, tylko która przepływa jakby bez w gruncie rzeczy naszej kontroli. No i stoję przed całą szkołą na tej scenie i zaczyna grać muzyka. I czuję, jak ta muzyka usunęła mi z głowy całą choreografię. Ona we mnie weszła i tańczyła za mnie. I to w ogóle było takie uczucie,
jakbym wyszedł ze swojego ciała, jakbym naprawdę jakbym był tą muzyką, jakbym był szczęśliwy, jakbym naprawdę był sobą. Byłem naprawdę szczęśliwy. Ale jak muzyka się skończyła, to zdałem sobie sprawę, że cała szkoła ma ze mnie bekę. Że wszyscy moi przyjaciele drą ze mnie grubego łacha. Jakby ja nie wiedziałem, co zrobić. Ja stałem na środku, sparaliżowany i spojrzałem ostatkiem nadziei na jury, które po prostu swoją kamienną twarzą nawet nie spojrzało mi w oczy. Nie byli w stanie po tym, co zrobiłem. Babeczka od rytmiki powiedziała mi, że wyglądałem jak rozhisteryzowana krewetka. Jak rozhisteryzowana krewetka. No i od tego momentu po prostu, nawet jak idę ze znajomymi do klubu, to nie tańczę. To nie tańczę. Dziękuję.